We wanted to talk a little bit about the program. So it's been a trade between four companies, the U.S. and Poland, in support of the replenishment of the general purpose bomb program. So for the last 3 years, Mr. Kozlowski has supported the general purpose bomb program for the Air Force. And what has happened is 25,000 pounds, or metric tons, I should say, over 50 million pounds of TNT has been delivered safely to the United States in support of the replenishment program for the U.S. Air Force. It has amounted to over 100 million US dollars being spent in Poland in support of this effort on behalf of the U.S. government and Polish relationships. The program will continue through the next several years. In the past 2 years, Nitro-Chem has been awarded the largest exporter in the PGZ group and is on plan to be the largest exporter in the PGZ group for 2019 as well. So the program has been extremely successful. It's been a partnership between the U.S. and Poland. Thank you. This is a perfect example of how both the U.S. and Poland defense industries are working together to create mutual jobs on both in the U.S. and in Poland. And we want to see more of this kind of collaboration where we can bring some of our expertise in the realm of security to Polish companies, and together this kind of alliance is important for both countries because it cross-pollinates our industries. Firma Nitro-Chem jest jedynym dostawcą trotylu na amerykański rynek. Jak udało się zrealizować taki kontrakt i podsumujmy po prostu dotychczasowe wyniki współpracy z Amerykanami. Tak, jesteśmy jedynym certyfikowanym producentem trotylu na świecie. Daje nam tą niesamowitą wizytówkę, niesamowitą przepustkę. Parafrazując polski film, jesteśmy w stanie badać i sterować zawartością trotylu w trotylu. W zależności od tego, jaki klient potrzebuje materiał, tak możemy tą granicę przesuwać albo w prawo, albo w lewo. Praca była ciężka, przez 2 lata intensywnej pracy wyprodukowaliśmy mnóstwo materiału, musieliśmy to przetransportować, oczywiście nie Nitro-Chem, tylko nasi partnerzy, pociągiem do Gdańska, następnie tam było to pakowane na statki pod banderą amerykańską. Taki wymóg po prostu oni mają, jeżeli jedzie coś o przeznaczeniu militarnym, musi być pod banderą amerykańską i było to statkami transportowane na wschodnie wybrzeże i dalej samochodami ciężarowymi do fabryk. Materiał był wykorzystany do programu MK-84, są to ciężkie bomby do statków powietrznych. Bomby, które możemy wykorzystywać we wszystkich statkach Sojuszu Północnoatlantyckiego, są kompatybilne. Materiału było to 20 000 ton za wartość blisko $100 milionów. A kolejne kontrakty i plany? Mamy już w tej chwili kolejny program, negocjujemy, praktycznie jesteśmy już w przededniu podpisania na kolejne lata. A jaka będzie wartość tego kontraktu? Nie chciałbym jeszcze w tej chwili zdradzać takich tajemnic. A do kiedy będzie realizowany? Najprawdopodobniej będzie to kontrakt na 2 lata z możliwością rozszerzenia do 5 lat. Oprócz tego projektu w tej chwili są prowadzone prace przez rząd amerykański nad stworzenie rezerw strategicznych. Tam również będzie mógł być dostarczany nasz materiał. Czy kolejne kontrakty oznaczają rozbudowę zakładów, jakieś dodatkowe inwestycje? My od wielu lat prowadzimy odbudowę zakładu. Przez wiele lat zakład był zaniedbany, musieliśmy odtwarzać, odtworzyliśmy praktycznie w tej chwili 100% zakładu. Zostają nam jeszcze tylko 2 elementy, niestety kosztowne, bo będzie to kosztowało około 100 milionów złotych, ale lada dzień praktycznie też to zrobimy i zakład będzie niemalże nowym zakładem. No dobrze, to była część amerykańska, a jakie korzyści z tego, że taki zakład istnieje w Polsce, ma polskie wojsko? Polskie wojsko ma zapewnione dostawy, bo nasz zakład ma takie zdolności produkcyjne, że nie bylibyśmy w stanie wyżyć, mówiąc kolokwialnie, z polskiej armii. Tylko i wyłącznie dzięki eksportowi, czy do Stanów, czy do Włoch, czy do Turcji. Nasz materiał jeździ po całym świecie, jesteśmy obecni na wszystkich kontynentach. Nasz zakład może stabilnie stać na swoich nogach. A czy ma Pan w planach zdobywanie kolejnych rynków? Jeśli tak, to jakich?
Zdobywamy cały czas kolejne rynki. W ubiegłym roku udało nam się dostać na rynek turecki. Zwiększamy ilości na poszczególnych rynkach, czy to włoski, czy europejski. Podnosimy ten wolumen na coraz wyższy poziom. Tak jak powiedziałem, daje nam ta niesamowita przepustka w postaci certyfikatu armii amerykańskiej.